Od tej pory planuję wypuszczać grafik, informacje na temat odcinków, które w danym miesiącu zrobię. To jest pierwszy raz, a parę rzeczy zajęło mi trochę za dużo czasu, więc mogę się nie wyrobić, ale to nie szkodzi. Chcę być po prostu bardziej spójny w odcinkach, zobaczymy co będzie. Dzisiaj zaczynamy ten grafik i porozmawiamy sobie o Shadowach. Shadow uważane są za najbardziej tajemnicze postacie we FNAF. Na drugim miejscu byłyby koszmary i debaty, czy to prawdziwe roboty, czy nie. Różnica jest taka, że na temat koszmarów jesteśmy w stanie naprawdę dużo powiedzieć. Shadowy nie wiemy praktycznie nic. Pojawiają się, znikają i tyle. O co z nimi chodzi? Ale jeśli znacie moją teorię, Shadowy są nie tyle tajemnicze, co po prostu mało istotne. Nie są okryte tajemnicą, są okryte brakiem informacji. Mają swoje miejsce w historii, ale są tylko następnymi ofiarami Williama, bez żadnej roli, pomagają w Happy's Day, tam odchodzą. Jest 16 ofiar i 16 balonów w tej lokacji. Shadowy razem z pozostałymi easter eggami z FNAF 2 to dzieci zabite w Go Go Go. Taka jest moja teoria. Jeśli oglądacie moje odcinki, to powinniście to wszystko wiedzieć. Podaję to tylko jako ogólny kontekst, przypomnienie, bo to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Jeśli nie znacie teorii 16 ofiar, możecie zajrzeć do tego filmu. Dosyć ważna teoria u mnie na kanale. Tematem dzisiejszego odcinka są głównie Shadowy. Chcę je szczegółowo mówić, każdego z osobna, całą grupę jako zestaw. Zestaw w cudzysłowie, bo nim nie są. Powiem o różnych teoriach na temat tych postaci, wyjaśnię co mi się w nich nie podoba, co podoba mi się w mojej. Ostatnio bardzo popularnym wyjaśnieniem Shadowów jest agonia. Ale zacznijmy po kolei. Shadow Bonnie i Shadow Freddy nie mają ze sobą wiele wspólnego. Możecie mówić, przecież obaj są Shadowami, ale to nie jest prawda. Shadowy to nazwa, którą wymyślili fani, tak samo Fungi, Scraptrap, Golden Freddy. Fani wymyślili te nazwy i dopiero potem Scott je zaakceptował. Jak to wygląda z Shadowami? Co łączy te dwie postacie? To rekolory innych animatroników w bardzo ciemnych barwach. Mają świecące oczy i zęby. Oboje pojawiają się we FNAF 2. W wielu teoriach ważne jest też to, że mówimy o Freddym i o Bonnie, którzy bardzo często pojawiają się jako grupa. Zatrzaskowy Fredbear i Bonnie. We FNAF 4 mamy dosłownie cienie, Shadowy tej dwójki. Na różnicę dużo będzie wymieniać. Postacie zostały stworzone z drobnymi podobieństwami i wyraźnymi różnicami. Różnicą jest to, że jeden z robotów jest po prostu ciemny, a drugi jest całkowitą próżnią. Nie powinniśmy ich nazywać Shadowami. Shadow Bonnie ma sens, ale drugi powinien nazywać się Purple, purpurowy Freddy. Dalej Bonnie jest rekolorem Toya, a Freddy jest rekolorem Olda, konkretnie Old Golden Freddy'ego. Przedstawiają zupełnie różne zestawy animatroników, zupełnie różne postacie. Możecie słyszeć na internecie, że oba animatroniki mogą wyłączyć waszą grę, ale to nie jest prawda. Tylko Shadow Bonnie wyłącza grę. Możecie bardzo łatwo znaleźć film Dołko z 2014 roku, na którym długo się na niego patrzy. Te dwie postaci nie są w tym temacie spójne. Oboje pojawią się też we FNAF 3. Shadow Freddy prowadzi innych do safe roomu. On zawsze reprezentuje prawdziwego robota. Nie jest prawdziwy, ale tak się zachowuje. Dla porównania Shadow Bonnie jest całkowicie paranormalny. Wyłączy nam grę, tak jak Golden Freddy. We FNAF 3 jest dosłownie glitchem, błędem. Lata, teleportuje się, rozwala na kawałki. Według mnie Scott inspirował się tutaj nazwą RxQ, którą ludzie znaleźli w plikach gry FNAF 2. Nazwa pasująca do glitcha. Żeby też było jasne, postać nazywa się RWQFSF-ASXC, czyli zaczyna się od RWQ, ale jego skrót we FNAF Worldzie to RXQ. To pewnie literówka, ale to jest oficjalny skrót i będę używał RXQ, bo takiego się używa po prostu. We FNAF Worldzie widzimy te same różnice w wyglądzie. Ciemna próżnia, która paranormalnie się glitchuje, kontra zwyczajny purpurowy robot. Merch nie jest dokładny i tam oboje są purpurowi. Ale morał jest taki, że dwa Shadowy nie są do siebie podobne, nie powinny być uważane za zestaw. A co sam Scott myśli o tej dwójce? Oczywiście nie wejdziemy mu do głowy, ale możemy zobaczyć, co z tymi postaciami robi. Prawda jest taka, że Shadow Bonnie nie istnieje. Nie ma animatronika o takiej nazwie. Scott używa całego RWQFSF-ASXC. We FNAF World pojawił się Shadow Freddy i RxQ. Oczywiście znajdujemy nazwę Shadow Bonnie na merchu, znajdujemy we FNAF AR, ale to wyłącznie dla wygody. RxQ nie jest wygodnym imieniem i tak nazwa nie pojawiałaby się na pudełku z figurką. Ale tam, gdzie Scott ma wolność, jest RxQ i uważam, że to jest ważna informacja. Nie nazwał ich obu Shadowami, nie nazwał ich obu jednym zestawem. Gdyby ode mnie zależało, to pewnie byłby to po prostu Shadow Bonnie i Purple Freddy, ale Scott pewnie nie chciał zabijać tej debaty o Shadowach. I mój wniosek jest taki, że pomimo drobnych podobieństw nic nie łączy RxQ i Shadow Freddy'ego. Mamy zgliczowaną próżnię, mamy fioletowego robota. W przyszłości FNAF AR może dodać Shadow Freddy'ego jako postać podobną do Bonniego, ale nie zmienia to mojej teorii. Scott mało ingeruje w tą grę i jakieś niespójności nie byłoby dziwne. W końcu mamy już Remnant jako plazma latająca ci po pokoju.
Teraz powiem trochę o innych teoriach o Shadowach. Od razu wspomnę o tym, że nie powinniśmy doszukiwać się symbolizmu w tej nazwie. Nie są literalnie cieniami, bo jak już mówiłem, to jest fanowska nazwa. Scott nie stworzył tych postaci z myślą, że będą Shadowami. Większość z was może kojarzyć teorię, że to pracownicy, ofiary zatrzaskowych strojów. Ta teoria była popularna przez lata, choć zupełnie nic na nią nie świadczyło. Do niczego nie zmierza, nie ma dobrych dowodów. Nie mamy informacji o dwójce ofiar, więc nawet jeśli istnieją, to są po prostu gdzieś w tyle, robią jakieś rzeczy, ale nie mają znaczenia i do niczego nie zmierzają. Nigdy się nie uwalniają, bo nie mam takiej informacji. Ta teoria bierze pod uwagę nagranie z FNAF 3, ale jest ono źle rozumiane. Zatrzaskowe animatroniki mają wiele zatrzasków, które blokują endoszkielet, ale te zatrzaski mogą puścić, jeśli padnie jeden, to nic strasznego. Możecie sprężyna zranić w rękę czy w nogę najwyżej. Problem zaczyna się wtedy, kiedy kilka zatrzasków puści jednocześnie i właśnie o tym mówi Fungi. Mówi o wielu jednoczesnych awariach zatrzasków. Ludzie doszukują się tutaj awarii dwóch strojów, ale to nie ma sensu. Czemu dwa stroje miałyby mieć awarię jednocześnie? Nie, tutaj chodzi o reakcję łańcuchową w jednym robocie. Zatrzask puścił, a zanim puściły kolejne. Masa zatrzasków puściła jednocześnie i dopiero to pocięło i zmiażdżyło osobę w środku. Wniosek jest taki, że w tym wydarzeniu zginęła maksymalnie jedna osoba. Nie ma dwóch ofiar, więc nie ma prawa łączyć tego z dwoma Shadowami. Ta teoria nie działa w żadnym stopniu. Inna teoria, najpopularniejsza obecnie, Shadowy to agonia, która zebrała się w lokacji. Jest wiele interpretacji na ten temat. Shadow Bonnie reprezentuje zbrodnię Williama, Shadow Freddy reprezentuje zbrodnię Mike'a, albo inaczej, Bonnie reprezentuje ofiary, a Freddy zbrodnię Williama. Ta teoria ma dobre wyjaśnienia, dobre argumenty, ale się z nią nie zgadzam, bo problem jest bardzo prosty. To wyjaśnienie nie działa w pierwszych 3 grach, nie działa w pierwszych 4 grach. Nie ma możliwości, żeby Scott stworzył te postacie w taki sposób i oczekiwał od nas, że zrozumiemy tą agonię. Dlatego ta teoria jest dla mnie w głównej mierze nieporozumieniem. Porządnie wyjaśnionym, ale wciąż nieporozumieniem. Teoria łączy Shadowy z agonią, z Fazbear Fries. Silne emocje nadają obiektom życie. FNAF AR daje nam Shadowy Remnant powiązany z Shadow Bonnie. Jest też historia Shadow Bonnie z 6 książki Fazbear Fries, ale to jest jeszcze za wcześnie. I samo wyjaśnienie ma swój sens. Shadowy to byty, które przebywają we Freddy's i są kombinacją emocji, które tam miały miejsce. Ważnym elementem teorii jest też Nightmare. Pliki FNAF 4 nazywają go Shadow Freddy i teorie mówią, że to jest ta sama postać. W Ultimate Custom Night Nightmare mówi: jestem wyobrażeniem twoich złych czynów i ludzie uważają, że właśnie tym jest Shadow Freddy, agonią, złymi czynami protagonisty. To jest jakaś odpowiedź. Ma argumenty, ładnie łączy się z niektórymi rzeczami, ale wciąż nie zgadzam się z tą teorią. Według niej Nightmare jest naprawdę jedyną informacją, która mogłaby nam pomóc rozwiązać Shadowy. I nie jest dobrą informacją, bo dopiero UCN i dialogu Nightmare'a zasugerował nam tą odpowiedź. To jest za mało. Nie wydaje mi się, żeby Nightmare miał jakikolwiek związek z Shadow Freddy. Jeśli ma, nikt nie zrobił na ten temat dobrej teorii. Scott nazwał plik od Nightmare'a nazwą Shadow Freddy, ale to jest informacja, której nie powinniśmy byli wiedzieć. Nie ma nic więcej, co łączy te dwie postacie. Nie ma teorii, która to wyjaśnia. Scott czasami jest niespójny w kodzie. Ta informacja mogła nic nie znaczyć. Nightmare jest bezpośrednio związany z Mike'iem, a Shadow Freddy jest jedną postacią z większej grupy. Jak miałoby to działać? Dużym problemem jest to, że Agonia nie ma żadnego związku z historią gier. Fazbear Fries wprowadza Agonię i jest to w miarę dobry temat. Powoli go poznajemy, jest to główny wątek całej historii. Książki opowiadają konkretnie o Agonii. Parę wątków się tutaj miesza, ale każdy ma wyjaśnienie i znaczenie, bo jest morderca i są jego ofiary, jest Stitchwright i jest jego agonia, która daje życie nieożywionym bytom. Każda część historii ma swoje miejsce w całokształcie. Gdzie jest miejsce na byty stworzone z agonii w fabule gier? Z czym to się łączy? Do czego to zmierza? Wszystko można włożyć w historię, ale musi być tego cel. Nie widzę odpowiedzi na to pytanie wideo z agonią. Na przykład wyobraź sobie, że Scott ogłasza dzisiaj: William ma 3-głowego psa. Zwyczajnego, żywego 3-głowego psa. Tyle. Oczywiście nie ma to żadnego sensu, 3-głowe psy to postacie ze świata fantazji, a FNAF to historia o duchach w miarę realistycznym świecie. 3-głowy pies nie ma związku z tą historią. Teoria, że Shadow Freddy powstał z emocji jest podobnym tematem. Nie jest tak szalona jak 3-głowy pies, ale wciąż ma mało związku z naszą historią. Emocje mają jakiś związek z FNAF-em i Scott wprowadził ten temat już w trylogii książkowej, gdzie Charlie powstała z emocji cierpienia Henry'ego. Tak samo Agonia ma jakiś cel teraz, jak jest pokazywana. To jest ważny temat, dla którego powstała seria 12 książek, ale nie widzę tutaj związku pomiędzy tym a Shadowami. Emocje mają duży związek z duchami po prostu. Negatywne emocje utrzymują ducha na ziemi. Bardzo dużo na ten temat mówiłem w odcinku o historii Powrót do domu. Wiem, że cała seria Fazbear Fries zbiera małe wyświetlenia, ale ten filmik powinniście obejrzeć. To bardzo ważna historia w fabule książek i w fabule gier. Nie wierzę, że w fabule gier istniał jakikolwiek przypadek nieożywionego obiektu, który dostał życie w wyniku agonii. Emocje mają inne miejsce w tej historii. Fazbear Fries stworzyło nowy temat, żeby go poszerzyć, wyjaśnić tą moc emocji szerzej
i dodać jakieś nowe tematy. Nie widzę tutaj Shadowów. Ludzie wskoczyli do pociągu o nazwie Agonia, ale nie próbują udowodnić tego tematu, bo po prostu uznają go za fakt. Nie podoba mi się to. Moja teoria jest bardzo prosta. Shadowy to następne duchy, mają swoje miejsce i znaczenie w historii, po prostu niewielkie. FNAF 2 daje nam więcej duchów, żeby pokazać, że William zawsze wraca. To nie było jednorazowe zabójstwo. Dał nam oczywistą grupę tojów i taką nieoczywistą grupę easter eggów, żebyśmy mogli robić teorie i zastanawiać się, kim te postacie są. Agonia nie wyjaśnia innych easter eggów z FNAF 2. Ludzie się patrzą na Shadowy i tyle, koniec. Ale co z endoszkieletem? Co z JJ i Paper Palem? FNAF 2 nie posiada symbolicznych ani informacyjnych easter eggów, nie ma plakatów, gazet, nic innego. Widzimy wyłącznie konkretne postacie, 5 duchów, 5 sekretnych postaci. Eric, Q i Shadow Freddy to rekolory, tak samo jak JJ. Endoszkielet powstał w podobny sposób, ale zamiast przekolorować mu strój, Scott go po prostu usunął. Paper Pal jest wyjątkiem od reguły, ale nie widzimy jego ciała, widzimy tylko jak porusza papierowym talerzykiem w restauracji. Mimo wszystko easter eggi z FNAF 2 jako piątka są mniej więcej spójne. Są podobni, ale są też unikalni, bo są po prostu nawiedzonymi robotami i halucynacjami, nie muszą być identyczni. Jeżeli Shadowy to dwie postacie powstałe z Agonii, takie konkretne połączenie, powinni być identyczni, ale nie są. Fazbear Frights ma podać nam odpowiedzi na pytania z przeszłości, ale to nie jest to. Shadow jako Agonia to nie jest teoria, którą można wyjaśnić we FNAF 2, nie można we FNAF 4, nie ma wystarczającej informacji i ignoruje ona parę postaci, pozostałe easter eggi. Dlatego się z nim nie zgadzam. I tak to widzę. To jest moje wyjaśnienie Shadowów, teorii dookoła tej dwójki. Bardzo mnie przekonuje moje wyjaśnienie, chociaż istnieją dobre argumenty na Agonię, za mało ich, nie odpowiadają na najważniejsze pytanie w całej debacie. Jak zawsze przyjmę wasze komentarze o tej teorii, co o niej sądzicie, czy przekonuje was to, co powiedziałem. Czy macie jakąś inną teorię, która ma dla was więcej sensu? Zapraszam też do obejrzenia moich innych odcinków. Jak mówiłem, obejrzyjcie moje omówienie historii Powrót do domu z Fazbear Frights. To jedna z ważniejszych historii w tej serii książek i ma bardzo duży wpływ na moje teorie. Historia Stitch Wrighta wyjaśnia też, o czym jest samo Fazbear Frights. Na pewno zauważyliście też to, że odcinek wygląda trochę inaczej. Przeprowadzenie się do trochę innej pizzy Freddy'ego i nie jestem tutaj chyba sam. W następnym odcinku będę mówił trochę na temat tego redesignu. Czekajcie na ten odcinek i do zobaczenia.